Polsce 90% ludzi podaje się za osoby wierzące. W 71% te osoby wyznają chrześcijaństwo, zatem różnorodność religijna w naszym kraju jest dosyć znikoma. Nie należy się temu dziwić, ponieważ jest to uwarunkowane przez naszą historię oraz region świata, w którym żyjemy. Na pewno pamiętacie ze szkoły podstawowej, że w 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, co umocniło Rzeczpospolitą na arenie międzynarodowej. Ale o tym trochę więcej w filmie Adama. Link w opisie. Równolegle z chrześcijaństwem rozwijały się inne religie, takie jak dużo starszy judaizm czy młodszy islam. Trzeba jednak przyznać, że w naszym kraju panuje dosyć duża dezinformacja na temat tych dwóch ostatnich. Judaizm kojarzy się z nieprzyjaznym stereotypem Żyda, szczególnie nasilonym przez ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Natomiast pierwsze skojarzenia dla islamu to zamachy terrorystyczne i bomby. Przez co dla wielu z nas jedynie chrześcijaństwo jest ostoją prawości. Ale takie rozważania zostawmy może na inny film. Dzisiaj przyjrzymy się tym oraz innym religiom i postaramy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie. Po co nam te wszystkie religie? Zacznijmy od początku, ponieważ religie są z nami od bardzo dawna. Oczywiście na początku wierzenia te obejmowały szamanizm, kulty miejsc, przyrody i inne tego typu przesądy. To wszystko ewoluowało i wraz z rozwojem miast i cywilizacji jedna religia rozprzestrzeniała się na terenie większym niż kilka wiosek. Powstawały świątynie, obrzędy, a niektórzy ludzie zajmowali się spisywaniem najróżniejszych historii i opowieści, które miały na celu ułatwić zrozumienie takiej religii. Do najpopularniejszych tego typu wierzeń należą te ukształtowane przez starożytnych Greków, Egipcjan, Japończyków czy plemiona nordyckie. Zwykle kształtowały się one między IV tysiącleciem przed naszą erą, jak było to w krainie Nilu, aż po IV wiek naszej ery, jak było to w Japonii. Jednak o miano najstarszej wciąż praktykowanej religii walczą niektóre odłamy hinduizmu, judaizm oraz zaratusztrianizm. Ciekawostka, ten ostatni był praktykowany przez Freddie'ego Mercurego. Niektórzy zastanawiają się również nad wiarą, której była poświęcona świątynia Göbekli Tepe, która leży na terenach dzisiejszej Turcji. Jej powstanie datuje się na oszałamiające 10 tysięcy lat przed naszą erą. Więc jak widzicie, ludzie od niepamiętnych czasów poświęcali się najróżniejszym wyznaniom. Ale nadal nie wiemy po co. Po co nam te wszystkie bożki, rytuały i nadprzyrodzone zjawiska? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Wszystko dlatego, że ludzie potrzebowali czegoś, co odpowiadałoby za wszystkie niewyjaśnione jeszcze wtedy zjawiska przyrodnicze. Stąd bogowie słońca, piorunów, morza itd. Kolejnym celem religii jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa i nadziei w trudnych czasach. I dlatego w wielu wyznaniach politeistycznych odnajdziemy bogów płodności, urodzaju czy pokoju. Ale nie wydaje wam się, że te wszystkie modlitwy to tak naprawdę ładnie ubrane placebo? Mateusz, nie mówi się takich rzeczy na wizji. Która minuta filmu? 20 osób cię ogląda. Dobra, przepraszam. I na koniec przechodzimy do najbardziej niewygodnej i kontrowersyjnej korzyści, jaką niesie za sobą religia, a konkretniej władza nad nią i jej powiązaniami z państwem. Wszystko dlatego, że może dać ona rządzącym narzędzie do jeszcze lepszego kontrolowania społeczeństwa. Bo przecież jeżeli jakiś człowiek sprzeciwia się władzy, to można podsunąć mu to samo, ale pod wygodnym płaszczykiem Boga, w którego przecież wierzy. W taki sposób i władza dostaje to, czego chce, i wiara wierzących się umacnia. Jeszcze lepiej działa to w trakcie wojny lub nieurodzaju, ponieważ ludzie potrzebują nadziei, a władza zaspokaja tę potrzebę idealnie. Według badań ukazanych w magazynie National Geographic ludzki mózg jest wręcz stworzony do wierzenia. Neuronaukowiec Andrew Newberg twierdzi, że czynności związane z wiarą, takie jak odmawianie modlitw, śpiewanie psalmów czy nawet medytacja, znacząco wpływają na aktywność w płacie czołowym mózgu, który odpowiada za skupienie.
Takie badania przeprowadzono również na osobach starszych, które cierpiały na problemy z pamięcią. Wynik? Po 8 tygodniach codziennych modlitw i medytacji zaobserwowano znaczne poprawy w zapamiętywaniu. To odkrycie otworzyło nowe drzwi w dziedzinie neuroteologii. Wiara w coś nadludzkiego była i jest dla nas najłatwiejszą opcją, a wiadomo, że ludzki mózg lubi iść po linii najmniejszego oporu. Sam Newberg nie potwierdza jednak zaprogramowania, ponieważ jak sam wspomina, oznaczałoby to istnienie programisty. Jeżeli pomyślimy o tym, z jakich źródeł czerpiemy wiedzę na temat wiary, to od razu nasuwa nam się na myśl Biblia, Koran czy inne święte, tak zwane natchnione księgi. Stanowią one zbiór praw, które każdy wierzący powinien przestrzegać. Prócz modlitw i obrzędów, mówią one również o tym, żeby być dobrym człowiekiem. Jednak wbrew temu, co uważają niektórzy ekstremalni wyznawcy, można być ateistą i również wyznawać te same wartości. Dzięki temu wiemy, co jest dobre, a co złe. Bez tylu różnych zakazów, jak na przykład nie zabijaj z dekalogu, wiele razy mogłoby dochodzić do różnych nieprzyjemnych sytuacji, co zmniejszyłoby znacznie liczbę wyznawców, a przecież nie o to nam chodzi. Na przykład Koran mówi też, aby spożywać czyste jedzenie i napoje, ubierać się w czyste ubrania oraz myć się przed każdą modlitwą, czyli 5 razy dziennie. Te ścisłe zasady mogą wydawać się nieco przesadzone, lecz trzeba przyznać, że zmniejszają one ryzyko epidemii i pomagają zachować czystość. Jeżeli chodzi o islam, jest to szczególnie ważne ze względu na wysoką temperaturę i pustynny klimat. Jednak wracając do tego bycia dobrym człowiekiem, możemy odnaleźć podobne zapisy w prawie wszystkich religiach i filozofiach takich jak buddyzm. Zatem możemy wysnuć tezę, że wszystkie religie mówią w pewnym stopniu o tym samym. Różnią się one jednak opowieściami o prorokach i boskich istotach oraz obrzędami i zwyczajami, które miały też podłoże w dużo starszych ludowych zwyczajach. Mam nadzieję, że nikogo z Was nie uraziłem. Oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach. Widzimy się już za 2 tygodnie.